Dzień dobry Państwu. Bardzo miło Państwa powitać tego poranka listopadowego na konkursie z języka angielskiego w ramach Superligi, Wielkopolskiej Superligi Liceów. Ten konkurs prowadzą dla Was pracownicy i pracowniczki Wydziału Anglistyki UAM. I zanim przejdziemy do pytań, których się wszyscy oczywiście spodziewają, może się przedstawimy. Po mojej prawej stronie pani magister Zuzanna Wit. Dzień dobry. Po mojej bardzo prawej stronie pani doktor Iwona Łęska-Drajerczak, która jest autorką dzisiejszych pytań. A ja nazywam się Tomasz Skirecki i tutaj będę, że tak powiem, sterował naszym panelem i naszą komisją. Dzisiejszy konkurs jest jednym z 6 konkursów z języka angielskiego. Państwo na pewno się już zapoznali przynajmniej z tytułami tych konkursów i pamiętajcie, że to, co mamy przed sobą aż do kwietnia, to konkurs, 3 konkursy językowe oraz 3 konkursy z kultury oraz z literatury. Dzisiaj pierwszy konkurs językowy, który ma niewiarygodny tytuł, słowotwórstwo i przyimki. Naprawdę myśleliśmy, żeby jakoś to ubogacić ten tytuł, ale jakoś nam nie wyszło i zostaliśmy przy tym słowotwórstwie i przyimkach. Myślę, że się wy nie obrazicie, a dla nas też będzie łatwiej. No dobrze, zanim zaczniemy wywoływać szkoły do pytań, powiemy krótko o naszych zasadach gry. Tak? Obowiązuje nas zasada czystej ławki, a więc przed Wami powinien znajdować się działający mikrofon i w zasadzie to wszystko. Może chyba woda też jest dopuszczalna, ale tu musiałbym się spytać reżyserów. Pewnie wyrażą na to zgodę. Inna rzecz, proszę udzielać odpowiedzi pełnymi zdaniami, również na pytania typu prawda, fałsz. Jak zobaczycie w dzisiejszym konkursie, w zasadzie wszystkie pytania są do wyboru między A lub B. Czyli innymi słowy nie udzielajmy odpowiedzi A albo B, tylko po prostu A z właściwą odpowiedzią, czy tam z tym słowem, które należy wstawić i B z tym słowem, które należy wstawić. Tutaj korzystając z tego punktu od razu powiem jedną rzecz. Jeśli chodzi o tą pierwszą część naszego konkursu, czyli słowotwórstwo, proszę bardzo uważnie przeczytać zdania, które będą się wyświetlać. Tak? Zobaczycie, że te pytania, odpowiedzi na pytania, oczywiście jedna z tych odpowiedzi jest prawidłowa, druga nie jest prawidłowa i te, które nie są prawidłowe, one czasami są słowami, które nie istnieją w ogóle w języku angielskim, wymyślone przez nas, chociaż powiedzmy wyglądają jak angielskie słowa. Natomiast w wielu też przypadkach takie słowa istnieją w języku angielskim, ale nie pasują do kontekstu danego zdania, które się Wam pojawia na ekranach. I dla nas najważniejsze i dla Was tak samo jest właśnie ta druga sytuacja, tak? Czyli zobaczmy, czy któraś z odpowiedzi pasuje do kontekstu zdania. Nie zastanawiajmy się na tym, czy powiedzmy dane słowo istnieje, czy nie istnieje po angielsku. Dla nas najważniejsze jest, żeby zdanie było całością. No dobrze, wracamy do punktu 3. Ja się bardzo lubię rozgadywać na tych punktach. Nauczyciele, trenerzy, opiekunowie, których wszystkich serdecznie pozdrawiamy, i pozostali członkowie drużyny też oczywiście powinni znajdować się w widocznym miejscu za uczniami w odpowiedniej odległości. Na udzielenie odpowiedzi, pamiętajcie, jest 15 sekund od momentu zakończenia przez nas czytania pytania. Tak? Proszę, oczywiście w trakcie, na przykład jak my odczytujemy, możecie już to wykorzystać na odczytanie pytania przez Was samych. Natomiast proszę starać się nie czekać aż do gongu, tak? Do tych 15 sekund, bo wtedy zdarzały się takie przypadki, że brzmi gong czy buzzer, jakkolwiek to tam zabrzmi i w trakcie tego ktoś udziela odpowiedzi. Wtedy zawsze prosimy o powtórzenie, ponieważ możemy tego po prostu nie wysłyszeć. Tak? Pytań udzielamy, odpowiedzi udzielamy wyraźnie, całymi zdaniami czy całymi odpowiedziami. Okay? No dobrze, i ostatnie chyba 2 punkty naszego regulaminu. O właśnie, o gongu już mówiłem, a pamiętajcie, każda z drużyn ma na początku meczu po 3 szanse, czy 3 życia i dbajmy o nie, tak? Dbajmy o nie. Oczywiście utrata 1 czy 2 szans nie jest jeszcze końcem życia. Utrata w ogóle wszystkich szans nie jest końcem życia, to jest tylko zabawa, ogólnie rzecz biorąc. Tak? Wszyscy tutaj się doskonale będziemy bawić i o to nam chodzi, żeby to przede wszystkim była zabawa edukacyjna. Dobrze?
Okej, no to moi drodzy, to w takim razie zaczniemy. Teraz ja mam takie krótkie pytanie techniczne. Jeżeli kliknę następne pytanie, to pojawi się na razie szkoła, tak? Okej, dobra, to klikam. Okej, dobrze. To dobrze. W naszym systemie tutaj wylosowano najpierw szkołę z 16 Liceum z Poznania. Winged Wordsmith of Krzesiny. Fantastyczna nazwa. I od razu, zanim zaczniemy, to chciałbym, żebyście się nam przedstawili. Dzień dobry, mam na imię Irma Filipiak. Okej, możecie z imienia. Dzień dobry, mam na imię Agata. Bardzo was słabo słychać, prawdę mówiąc. Tak, możemy prosić o pytania, o odpowiedzi, powtórzenie. Nie wiem, czy coś można z tym zrobić. Spróbujemy. Okej. Może jak się ktoś nachyli, to rzeczywiście wyraźnie powie, to nie będzie z tym problemu. No dobrze, słuchajcie, gratuluję wam fantastycznej nazwy w ogóle tego zespołu. Dziękuję. Oni. Ja myślałem, że ja coś poruszyłem. Dobrze, super. Rozumiem, że Winged chodzi o wasze lotnisko, które jest dosyć hałaśliwe obok, prawda? Mam rację? Oczywiście. Tak, myślałem, że to nie chodzi o te pióra husarów, oczywiście. A wordsmiths to są oczywiście kowale słów, tak? Czy jakoś macie inne słówko po polsku na to? Nie, myślę, że to jest adekwatna interpretacja. No proszę, jaka elokwentna Jeszcze na odpowiedź. temat piór, no to maskotką naszej szkoły jest kogut, więc... Maskotką waszej szkoły jest kogut, tak? Okej, dobrze. Mam nadzieję, że po pierwsze nazywacie go Rooster, a po drugie, że nie lata na F-16. Okej, enough. Dobrze. Słuchajcie, pierwsze zadanie dla was, ja je przeczytam. Uwaga, jedziemy. If you look on the other side of the cup, you will find a small A engravement or B engraving with the name of the original manufacturer. A or B? Irma, szybko. Trust me, yeah? So, if you look on the other side of the cup, you will find a small engravement with the name of the original manufacturer. Czyli waszą odpowiedzią jest odpowiedź A. Od razu powiem, że nie musicie całego zdania czytać, tylko wystarczy na przykład powiedzieć A engravement albo B engraving. Okay? No dobra, słuchajcie, zobaczmy odpowiedzi. Niestety, ale jest odpowiedź zła. Engraving. I knew it. Wiedziałem. Znaczy bardzo, okej, no jest to pierwsze potknięcie, no proszę się nie martwić. Engraving mówimy, tak? No dobrze, słuchajcie, no dobra, tracicie jedną szansę, a my lecimy do Leszna. Leszno the Nokias, okej. Przedstawcie się z imienia. Dobrze, to nazywam się Wiktoria. Nazywam się Alani. Okej. Ja mam na imię. Dobrze, a skąd ta nazwa the Nokias? Znaczy, mogę się domyśleć, ale... Okay, so we chose to put it on the Nokias because it's a phone that's virtually indestructible. Like you could drop a brick on it, you could put it in water, in a microwave. I'm pretty sure it would survive an atomic blast. So we're hoping this name gives us a little pep in our step and a little bit of power. Okay. We got it. Perfectly. Ja myślę, że jestem z starej generacji, daty myślałem, że Nokia to chodziło o, że to fantastyczna firma z Finlandii i w ogóle, ale tutaj oczywiście rozumiem, że młode pokolenia uważają to za totalnie oldschoolowy analog nie do zniszczenia. No słuchajcie, dobrze, pani Zuzanna przeczyta dla was pytanie i uwaga, pojawia się ono dla was. The only way to solve this problem is to find a neutral A, uninterested, B, disinterested, third party and follow their suggestions. Nie słychać was? All right, our answer is B, disinterested. Your answer is B, disinterested. And you are correct. Thank you. No dobrze, to września.
Słuchajcie, kogo mamy we wrześniu? Ja jestem Eryk. Okej, Ja jestem Marysia. dobrze. No, okej, dobrze, chyba wysłyszeliśmy. A i teraz takie, oczywiście pytanie, Septembers rozumiem, że tak powiem. A kiedyś próbowaliście przetłumaczyć na przykład nazwę września na angielski? Nie. Ja wiem, że to jest głupie pytanie, ale niektórzy tak to robią, wiecie. Na przykład ja bym powiedział Septemberville. Bardzo by było fajne, tak? Jak kiedyś zdecydujecie, to proszę mnie cytować. Okej, słuchajcie. Pytanie do Septemberville będzie następujące, a zadaje pani doktor Iwona Łęska-Drajewczak. Proszę bardzo. Many natural remedies are beneficial to patients, but often doctors are unaware of the A. Boundless, B. Bountiful possibilities offered by alternative medicines. Wybieramy odpowiedź A. Boundless, zobaczmy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to jest dobra odpowiedź. No dobrze, czyli nowy tomyśl w takim razie. Nowy tomyśl, uwaga. Przedstawcie się. Dzień dobry, nazywam się Piotr. Okej. Ja mam na imię Artur. Ja jestem Maja. No i oczywiście pytanie, którego się spodziewacie, musicie wyjaśnić nazwę swojej drużyny. Bardzo intrygującą. No tak jakoś wpadliśmy na taki ciekawy pomysł, aby nazwać tak naszą drużynę. Raczej za wiele się za tą nazwą nie kryje. No wiem, ten liczebnik mnie zastanawia tutaj. No właśnie. Dlaczego? Tak. Sixth. Właśnie. Głównie dlatego, że jest za 6 w tej drużynie, tak? Więc tak wybraliśmy. Okej, a myśmy się zastanawiali, Tak. czy jest ten piąty i ten czwarty conditional, nie? Tak. No tak. Słuchajcie, no dobra, fajna odpowiedź, ale to nie jest ta odpowiedź, o którą nam chodziło. Ja wam zadam pytanie i wtedy udzielicie odpowiedzi. Okay. Far from being a drunkard, my father is yet not a perfect example of sobering, A, or sobriety, B. Answer B, sobriety. Sobriety, zobaczmy. Oczywiście, że tak. To jest właściwa odpowiedź. No dobrze. Okej, Pleszew. Pleszew. So my name is Nury from Szwendera. Okej. Z tego co pamiętam, to kiedyś pytałem się o tych Avengers. Staszek to chyba od waszego patrona, prawda? Tak. Okej, Avengers? No, wiadomo. A kto jest z was Iron Manem? Okej, dobra, no może nie drążmy. Okej, słuchajcie, Zuza dla was zada pytanie i wtedy się zastanowimy. Proszę bardzo. Given the small A. likeliness, B. likelihood of fire in this part of the building, one fire extinguisher should suffice. Odpowiedź B, likelihood. Okej, oczywiście, że tak. Dobrze. No okej, Gniezno w takim razie. Uwaga. Bolesławki, rozumiem? Okej, przypomnijcie do czego ten Bolesław? Od Chrobrego może? Tak, od patrona naszej szkoły. A ja mam takie pytanie do Gniezna, bo kiedyś tam ostatnio byłem i tam u was są króle i króliki, prawda? To jeszcze została ta zabawa taka miejska? Tak, jak najbardziej. Okej, a w Gnieźnianie w to grają, czy tylko turyści? Chyba i to i to. Tak? Okej, dobrze. To Amerykanów kiedyś oprowadzałem po Gnieźnie i byli zachwyceni. Od razu mówię. No dobrze, słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, wybierzcie się do Gniezna. Dobra, pani doktor, pytanko dla Gniezna. Walk on for about half a mile and then you will see the A. clearing, B. clearness in the forest. Answer B, clearness. Zobaczmy.
Nie, moi drodzy, chodzi o polanę, clearing, tak? Declearing. Tutaj niestety nie uznajemy. No dobrze, Środa Wielkopolska. Okej. Środa, pokażcie się i przedstawcie się. Dzień dobry, mam na imię pani Misielak. Ja mam na imię Malwina. Okej, Ja mam na imię Helena. dobra. I jesteście Mavericks, tak? Tak, zgadza się. To skąd wzięliście tą nazwę? My wszyscy jesteśmy indywidualistami, ale razem tworzymy wspólny zespół. Spryciarze. No słuchajcie, a wiecie skąd się wzięło w ogóle to słówko? Maverick? Zrobiliście jakiś research? Słucham. Nie wiemy. Nie Ale zaufaliśmy naszej pani. rozumiem, że znacie znaczenie słowa Maverick dzisiaj po angielsku, we współczesnej angielszczyźnie przynajmniej, okej? No dobrze, to takie zadanie domowe dla was, dobra? Dokopcie się do etymologii, naprawdę. Podpowiadam, ma coś wspólnego z Dzikim Zachodem. No dobra, słuchajcie, to ja wam zadam pytanie, dobra? Ja jest ono następujące. Despite the striking similarities between the two paintings, the court decided the artist was not guilty of making a fraudulent or b fraudulent copy. Answer A, fraudulent. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że w ten sposób się mówi. Słówko B nie istnieje w ogóle po angielsku. Dobra. Okej. No dobrze. I Swarzędz, słuchajcie. Ostatnia drużyna. Znaczy nie ostatnia, ale the last not least. Przedstawcie się. Ja jestem Roxana. Okej. Jestem Lena. A ja jestem Max. I jesteście Smart Cookies. Zgadza się. Czy jest jakaś niesamowita historia za tą nazwą? Zaraz się okaże. Doskonale. Uwielbiamy takie momenty w życiu Ligi Angielskiej, gdzie wszyscy się śmiejemy spontanicznie. No dobra, słuchajcie, to teraz co? Zuza, okej, dobra, uwaga, dla was zadanie. Test pits were dug down to the dense, sterile clays that A. outlie, B. overlie bedrock. Answer B, overlay. Okej. Dobrze. Trochę szczeliście chyba, ale to się liczy jak najbardziej. No dobra. Okej, to teraz przyspieszamy. Okej, nie ma już wprowadzeń, jest po prostu pytanko, odpowiedź, pytanko i zobaczymy, co będzie dało. Ja może podsumuję krótko po tej pierwszej naszej rundzie. Na razie wszystkie drużyny w grze, chociaż w przypadku dwóch drużyn się troszeczkę tam powinęła nóżka, ale to proszę, wszystko się jeszcze może zdarzyć. Dobra, następne pytanie. Ja jeszcze może chwileczkę, proszę Państwa, taka jedna sprawa techniczna. Proszę, żeby te mikrofony były cały czas uruchomione, bo jeżeli będziecie naciskać, to możecie w pewnym momencie coś nie tak zrobić i nie zdążycie w tych 15 sekundach. Niech one będą cały czas aktywne i to my i tak je uruchamiamy ze studia. Wtedy nie musicie się martwić o przyciskanie i tak dalej. Po prostu koncentrujecie się tylko na odpowiedzi. Dobrze. Okej, no dobra, to Krzesinie. jedziemy. The A. Survivance, B. Survivement of many manned mission to the planet will be increased if a secure fuel supply can be found beforehand. Wybieraj Kasia. A survivance. Ej. Tak. Dobrze. Pewnie spodziewaliście się słówka survival, prawda? Ale to nie jest ten poziom. No dobrze. Okej, jedziemy dalej. Teraz pytanko dla Leszna, a zadaje je moja osoba. Uwaga. The rocks appear to be stationary, but in the high winds that whip across this desert landscape, they are in reality moving.
perceptingly A or perceivably B? Okay. Our answer is B, perceivably. No jasne. Bardzo ładnie. Dobrze. Komplet pytań, komplet szans na razie. Okej. Okej. Pani widz zadaje wam pytanie teraz dla wrześni. Uwaga. You may laugh, Inspector, but it is not A. wholly, B. wholingly, apparent to us why you should suspect anyone in this room of having carried the murder. Answer A. Holy. Okej. To słówko musi paść z waszych ust, dobra? To jest techniczna sprawa, ale oczywiście to uznajemy. Holy to jest właściwą odpowiedzią. Bardzo ładnie. Dobra. I jedziemy dalej. Nowy tomyśl. Uwaga. Due to inflation, house prices in this area have become totally A. unaffordable, B. inaffordable. We may have to look somewhere else where it will be cheaper. Answer A. Unaffordable. No jasne, że tak. Dobrze. Jak burza. Następne pytanie do Pleszewa. Dobrze myślę? Tak. Tak. Proszę, uwaga. Jedziemy. This country house was the scene where the disfamed or infamous murderer Jones was finally arrested. Be infamous. Be infamous, mówicie? Serio? Serio. Dobrze. Bardzo ładnie. Okej. A teraz Gniezno. I zadanko. The criminal act of numerous factories dumping waste into rivers has led to dangerously high A. toxology, B. toxicity levels. Answer B, toxicity. Okej. Toxicity. Okej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To były tak trudne słówka, że nikt z nas dobrze ich nie wypowiedział, ale dobrze, że były napisane, moi drodzy. Dobra, jak najbardziej. Toxicity to jest dobra odpowiedź tutaj. I Środa Wielkopolska teraz. Uwaga. I jedziemy. After the cup final, the A. triumphal, B. triumphant team buzzed back to the hotel, parading the cup as they went. Answer B, triumphant. No jasne. A było blisko. Dobrze. Okej. I teraz jedziemy. Uwaga. A Swarzędz, to dla was zadanko. I don't know why I rang you so late. I just had the strong A. compellment or B. compelling to speak to you. Answer A. Compellment. Okej, zobaczmy. Akurat nie. Strong compelling. Strong compelling. Tutaj to ing mogło was zmylić, ale to jest właściwa odpowiedź. Niestety, potknięcie. Okej, dobrze. I teraz Swarzędz, tak? Dobrze myślę? Nie, Swarzędz był. Swarzędz był już. Okej, no to podsumujmy może, zanim przyjedziemy do Krzesin. A więc szanse cały czas zachowane w przypadku wszystkich drużyn. Niektóre troszeczkę drużyny poobijane, ale nie za bardzo. Gramy dalej. Wszystko się jeszcze może dzisiaj zdarzyć. Dobra, i jedziemy. Krzesiny, kto teraz zadaje pytanie? Bo już Zadaję ja. Okej. Nice. Well, let's go. Proszę bardzo. The boy was punished for an A. unwillingness, B. unwillingness to apologize to the two girls. A, unwillingness. Zobaczmy. Tak jest. Bardzo dobrze. Teraz musisz tak walnąć w stół, tak jak zawsze robicie, a teraz rozumiem, że jest... Okej, jest. Way to go. No dobra. Leszno, pytanko dla was. Uwaga. Jedziemy.
of how you, A, regardless, B, regarding of how you feel about it, this company has to go ahead with the redundancy plan. Nasza odpowiedź to A, regardless. Regardless. Tak jest, tak jest. Ja tutaj patrząc na te pytania, słuchajcie, muszę wam się przyznać, że myśleliśmy najpierw, że wrzucimy to słówko irregardless, bo takie jest fajne. A tu się okazuje, że to jest już dopuszczalne w języku angielskim, rozumiecie? Irregardless, oczywiście nie w pisowni i pewnie nie na egzaminach na anglistyce, Tak. natomiast w konwersacji jak najbardziej. No dobra, uznajemy. Dobra, i września teraz chyba ja wam zadam pytanie. Septemberville, be ready. Okay, Mark is a quiet, a booking or be bookish type. You will always find him reading or studying for his classes. Answer B, bookish. Bookish. Okej, czyli taki troszeczkę nerdish, prawda? Dobra. Super. Okej, jedziemy dalej. Nowy domyśl. The final vote was 254, 155 against, with 38A abstainant, B abstaining. The government has been humiliated by this defeat. Answer B, abstaining. Okej, no dobrze. Jak wy tak szybciutko powiedzieliście, co to znaczy w ogóle abstaining w tym przypadku? Że się wstrzymali, tak, ze swoim głosem. O, doskonale. Dobra, jedziemy dalej. Okej, tutaj, oj, coś mi tutaj myszka skacze, ale już ją chyba naprowadzę. Pleszew, uwaga, pytanie dla was. Okay. We decided to increase our advertising spend as we think that we may be that may be a very A, effective, B, affecting strategy. A, effective. Tak, super. Dobrze, okej, a Gniezno. Uwaga, coś takiego. Jonathan has lived in Texas all his life, so 15 degrees is A, comparably, or B, comparingly cool for him. Answer B, comparingly. Zobaczmy. Nie, moi drodzy, comparably, porównywalnie, comparably, okej? Tutaj potknięcie. Okej, dobrze, dalej środa. Środa, dobra, uwaga. Jedziemy. The team coach pulled Martin off at halftime, seeing as he was utterly failing to keep to his A, designed, B, designated position. Answer B, designated. No jasne, że tak. W tym przypadku, chociaż oba wyrazy istnieją po angielsku, prawda? Natomiast tutaj właśnie to jest to, o czym mówiłem na początku, a więc patrzymy na całe zdanie, czy zgadza się kontekst i czy ta odpowiedź pasuje do tego zdania. Bardzo dobrze, zaliczamy. I w tej chwili kolejne drużyna to Swarzędz. Okej, uwaga, proszę bardzo. The next time you are in a dark place in the countryside at night, look up at the sky and wonder at the A, numerical, B, numerous stars. Answer B, numerous. No jasne. A co znaczyłoby numerical w tym przypadku? Tak nie wiem, no. Numeryczne. Numeryczne, tak? Liczbowe, tak? Oczywiście. Znowu oba słowa istnieją po angielsku. No dobra. Tutaj zaliczamy i podsumujemy rundę. Dobrze, czyli wszystkie drużyny w grze, chociaż Gniezno musi uważać, macie tylko jedną szansę, ale jak powiedziałem, wszystko się jeszcze może zdarzyć, a więc zaczynamy kolejną turę. Powiedziałem runda, to jest tura, okej. Zła terminologia. No dobra, to teraz ja? Tak? Ja tyle gadam i tyle zadaję. You never know. Okej, dobra.
Despite 4 cars crashing around him, Robert was lucky and his car emerged A. unaffected or B. unaffected from the other side of the accident. Odpowiedź A, unaffected. No jasne, że tak. Bardzo dobrze. To był, tak, zażartowałem z tym trzaskaniem. Nie jesteśmy w Niemczech, gdzie po każdej odpowiedzi uderza się w ławki w ten sposób. No ale dobrze, no, chcemy być Europejczykami. Dobra, uwaga. Leszno. Leszno. Proszę. Anne found it hard to overcome the powerful sense of A. disorientation, B. inorientation she felt on waking for the first time in her new house. A. Disorientation. Disorientation mówicie? I macie absolutną rację. Dobra. Okej, dobrze. Teraz jedziemy dalej. Okej. It was a dour, A. unpassionate, B. impassionate performance by the team in the final, and they left to town humiliated and without the trophy. Answer B, impression. Are you sure? You are. Bardzo ładnie. Mały suspens wprowadziliśmy. Dobra. Pytanko dla nowego Tomyśla. Uwaga, jedziemy. David saw outside his house a strange A. spheral or B. spherical shape in the sky and rang the police immediately. B, spherical. Okej, zobaczmy. No jasne, że tak. Okej, dobra. Następne pytanko. Pleasure. Is this mark on my shirt A. noticeable, B. noticeable, or not? I should be more careful with my coffee. B, noticeable. Okej, słuchajcie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A przy okazji, ponieważ wszyscy jesteśmy anglistami i uczymy angielskiego, jaka jest poprawna wymowa tego słówka pod B? Noticeable. Pięknie, pięknie, tak? Pamiętamy? Vegetable. Proszę się nie przejmować, to jest nasz wkład do edukacji. Tu absolutnie nie ma krytyki. Dobrze? Oczywiście zaliczamy. Okej, dobra, jedziemy dalej. Gniezno? The child's inability to hear her mother calling was blamed on a slight hearing impairment, which was eventually solved using A. revolutionist, B. revolutionary new technique from Germany. Answer B, revolutionary. Jasne, że tak. Dobrze, 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 dobrze. I teraz uwaga, środa. Coś takiego. Most of the activities we did during the course were A. meaningful or B. meaningless and irrelevant. I think it was very wasteful to spend money on these things. Answer B, meaningless. Bardzo dobrze. Oczywiście oba słowa istnieją po angielsku, ale tu pasuje to drugie. Okej, fantastycznie. Swarzędz, pytanie dla Was. John's behavior in his father's presence caused his A. disinheritment, B. disinheriting, and his sister ended up getting the whole family fortune. Odpowiedź A, disinheriting. Uwaga, zobaczmy. Nie, moi drodzy, disinheriting. Tutaj to samo jest. Causes disinheriting. To jest prawidłowe. Niestety nie uznajemy. Okej. I to chyba koniec tej tury, tak? Z tego co widzę. A więc podsumowujmy. No, tutaj się pozmieniało. Niektóre drużyny mają komplety szans. Tutaj znowu Gniezno i Swarzędz, pamiętajcie, macie po jednej szansie, a więc dbajcie o tą szansę. A nie takie rzeczy widzieliśmy na tych konkursach, moi drodzy. Ten peleton nam czasami odjechał, a tutaj się okazało, że
zza peletonu wyszedł lider i wygrał konkurs. Bywało to i tak, a więc wszyscy widzimy coś, co jest, a więc skupiamy się na turze 5. Proszę bardzo. 16. Pytanie dla Was. Yeah? You can't help but disbelieve the government when the different ministers are giving out A. Contradictant, B. Contradictory statements about policy. Be contradictory. Jasne, że tak. Okej, dobrze. Leszno, uwaga. Journalists are often criticized for their invasive or invasional style of journalism, which doesn't respect the privacy of celebrities. A. Invasive. Invasive? Serio? Serio. Oczywiście. Dobrze, uwaga. Do września. Boom. So many asteroids finish their days by crashing into Jupiter due to its huge A. Gravitating, B. Gravitational pull. Answer B, gravitation. Tak jest. Oczywiście, że tak. Dobra. Okej. Nowy tomyśl. Uwaga. I read an interesting book about how one can maximize one's brain potential by taking an hour's siesta every day. Answer B, maximize. No, zmaksymalizowaliśmy to. Oczywiście, bardzo dobrze. Okej, dobra. Prosimy bardzo, Pleszew. Uwaga, jedziemy. Boom. New managers can sometimes discipline employees unnecessarily or unnecessarily in an attempt to appear tough. Be necessary. Be unnecessarily, okej, zobaczmy. No jasne, że tak. Dobra. Następne pytanko. Uwaga, Gniezno. I am very worried about my grandson. Although he's already 21, he is still very A. Unmature, B. Immature. Answer B. Immature. No, and that was a mature answer on your side. Thank you. Okay, good. Jedziemy dalej. Środa. I'm very sorry for bumping into your car at the parking lot. Of course, I'll pay for the damage. Now, I'm just asking for your A. Forgiveness, B. Forgivens. Answer A, forgiveness. Super. Okej. Dobrze. Teraz uwaga. Swarzędz. I haven't got your A. confidentiality or B. confidence to go up to a stranger at a party and introduce myself, and it takes me a lot of time to overcome my shyness. Odpowiedź B, confidence. Okej, zobaczmy. Tak jest. Takie tak. Okej, dobrze. Następne pytanie. Uwaga. Proszę bardzo. My grandmother had no idea that her old vase she got as a wedding present from her friends was so A. Priceful, B. Priceless. Answer B, priceless. Tak jest. Dobrze, uwaga. Teraz będzie następne pytanie. Zawsze jest następne pytanie dla Leszna. To all art lovers, Botticelli's Venus is the A. personification, B. personifying of beauty and grace. A. Personification. Jasne, że tak. Okej, dobrze. Uwaga.
września. Psychologists advise people who suffer from A. loneliness or B. lonelyhood to buy a pet or start a new hobby to meet new friends. Answer A, alone. Prosto, szybko, zgrabnie. Jedziemy dalej. Nowy domysł. According to a recent survey, for the majority of shoppers, the biggest problem is getting information from A. helping, B. unhelpful shop assistants. Answer B, unhelpful. Tak jest. Bardzo dobrze. Okej, dobrze, jedziemy dalej. Okej, Leszew, proszę bardzo. I like John a lot, and I accept that he can't make up his mind quickly. He's a very A. indecisive, B. undecisive person. Answer A, indecisive. Jasne. Tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Dobra, Gniezno, uwaga. Although very expensive, the A guiding or B guided tour we took in Istanbul was worth every penny. Answer B, guided. Guided tour? Rzeczywiście tak mówimy. Dobrze. Okej, następne pytanie. Środa. The LaVey Institute fights against A. censorment, B. censorship in film industry and in literature. B, censorship. No jasne. Okej, ale tutaj jest, zaraz się wszyscy otrząsnęli po pierwszych potknięciach i po prostu lecą bezbłędnie. Dobrze, żebyśmy nie skusili tylko. Stwarzając. Simon Beckett's latest crime thriller ends with an A. intriguing, B. intrigueful final chapter that keeps you guessing. To odpowiedź A, intriguing. No intrygujące to było z waszej strony, rzeczywiście. Tak jest, to jest właściwa odpowiedź. Dobrze, tym samym kończymy turę i tutaj się nic nie zmieniło. A więc kolejna. Okej, jedziemy do Krzesin. I had an restless or unrested night's sleep. My back was hurting and the thunderstorm outside made such a noise that my head was virtually splitting. A, restless. Okej, zobaczmy. Jasne. Okej, dobra. Leszno. The judge was forced to acquit, saying the evidence was totally A. unconclusive, B. inconclusive, and Jones was let free. B, inconclusive. No pewnie. Okej, dobrze. Jedziemy. Września. Can you think of one A. solitary, B. solitudinal reason why I should give you back your job? Answer A, solitary. No jasne. Dobrze. Okej, teraz nowy domysł. Coś takiego. That the Vikings had horns in their helmets is a common inconception or misconception? Answer B, misconception. No jasne, że tak. Dobrze. Okej, uwaga, pytanie dla Preszewa. Local officials were surprised at the scale of the A. outcry, B. cry out against plans for another shopping mall in this neighborhood. Answer A, outcry. Jasne. Super. Dobra. Okej, dobra. Następne pytanie. Gniezno, uwaga. I agree with the sentiment, so A. eloquently, B. eloquently expressed in John's unforgettable speech.
Answer B, eloquently. No jasne. Okej, dobrze. Uwaga. Teraz tak. Mavericks. As is invariantly or invariably the case when I go to a 5-star restaurant, I ate too much and spent a real fortune. Time's ticking. Answer B. Tak, ale czemu tak intonacja taka pytająca była fajna? No dobrze, jasne. Zdania były podzielone. Okej, no domyśliłem się. Z mojej strony też to jest pytanie retoryczne. Okej, jasne, że tak. Invariably. Dobra. Okej, a więc pytanie do Swarzędza. Mr. Mansard was elected president after rather A. disputable, B. disputing election results. Answer B. Disputing. Zobaczmy. Niestety. Disputable. No mówiłem. A tutaj niestety nie możemy tego zaliczyć. Okej, dobra. I co mamy w takim razie? Słuchajcie, musimy pożegnać Swarzędz, ale myślę, że należy im się brawa, nie? Absolutnie. Bardzo fajnie walczyliście. Teraz macie ten komfort, że możecie sobie pozostać na wizji, zobaczyć jak inni się męczą. A wy macie po prostu, kick back and relax, tak? I jest naprawdę fajnie. Pozostałe drużyny oczywiście w grach, niektóre z kompletem szans, niektóre nie. No zobaczmy, co będzie się działo dalej. Okej, dobra. Teraz kto będzie zdawał? Bo już cię pogubiłem kompletnie. Ja. No dobrze, proszę bardzo. 16. Proszę. The morning's explosion at a chemical plant resulted in 1. a fatalness, B. fatality, and 4 serious injuries. B, fatality. Zobaczmy. Tak jest. Okej, dobra. Następne pytanie. Dla Leszna. Dla Noki z Leszna. Jak długo nas słuchać? We stopped at the church for an hour to pay our respects or respectness to a famous local playwright who had died. A, respect. Okej. Wyluzowani byliście, pewni siebie i oczywiście to się sprawdziło. Ale nie zawsze to się sprawdza, moi drodzy. Nie zawsze. Okej, Września. Proszę bardzo. Jonathan acted with A. admirational, B. admiring restraint, despite how hungry he must have been feeling. Answer B, admiring. Admirational restraint. Tu jest niestety to A. No niestety. Ale to jest tylko jedno potknięcie. Teraz uwaga, następne pytanko. Dla nowego Tomyśla i to jest, proszę bardzo. Educational TV programs broadcast by PBS in the USA are very A. simulative, B. stimulating for young children. B, stimulating. Zobaczmy. No jasne, że tak. Dobra. Uwaga, następne. Pleszew. Takie coś. I am looking for a reputable or reputational jeweler who will be able to appraise this lovely necklace I got from my grandmother last year and to tell me how much it is worth. Answer A, reputable. Tak jest, reputable. Dobrze, uwaga. Następne pytanie. Uwaga, jedziemy. I read a story with the title An Incredible A. Occurring, B. Occurrence at Manhattan Bridge, which was about a bus riding monster.
czas. Leci. Answer A, occurring. Answer A, occurring on the buzzer. Zobaczmy. Nie, occurrence, tak? Wydarzenie, coś, co się occurrence się mówi. A tutaj niestety nie zaliczamy. Okej, dobrze. Następna szkoła, środa. Uwaga. I jedziemy. The university set up an advisory body to help candidates decide which faculty would be best for their study needs. B, advisory. Tak? Tak. Okej, super. No dobrze. I teraz, podsumujmy. No dobrze, słuchajcie, musimy pożegnać się z Bolesławkami w Gnieźnie. Gratulujemy Wam, naprawdę. Nie bądźcie tacy smutni. Teraz to samo, co poprzednia drużyna. Siedzicie, relaksujecie się, obserwujecie, jak się inni pocą. Pamiętajcie, że to jest liga, a nie tylko jeden konkurs, a więc tutaj możecie sobie nadrobić nieraz. A my w tej chwili zobaczmy, co się będzie działo dalej. A więc kilka zespołów po komplecie szans. No dobra, zobaczmy. 16. Uwaga, teraz ja? Teraz ja? Dobrze. I'm afraid the mediation was totally A, unproductive or unproductive. B, we failed to reach any agreement on how to cooperate with our former partners. Odpowiedź A, unproductive. Unproductive, mówicie? Of course. Dobra. Dobra. Proszę bardzo. Drużyna Leszna. When you buy anything, you need to ask for a recipe, B, receipt. Otherwise, you can't return the product if you do not like it or if it is faulty. B, receipt. B, receipt. No dobrze. A jest takie słówko paragon po angielsku, myślicie? Tak jest. Paragon? No? Czy ja w tej chwili wymyśliłem? Czy istnieje takie słówko jak paragon? Tak jak mówię, w ten sposób. Znaczy chyba jest, ale ma kompletnie odmienne znaczenie. Dobrze. Super intuicja. Bardzo dobrze. Tu jest punkt dla Was, a my następnie jedziemy do wrześni. Proszę bardzo. She courageously defended her younger brother from bullies who wanted to beat him up. Answer B, courageous. Courageously? No jasne. Dobrze, dobra, nowy tomyśl, uwaga. Tutaj mamy coś takiego. What Jules Verne wrote such a long time ago was really A, prophecy, or B, prophetic. Much of what he wrote came true not so much later. Answer B, prophetic. Prophetic? No jasne, że tak. Dobra. Jedziemy dalej. Pleszew, pytanko. The damage caused by the recent hurricane in that area was A, indescribable, B, undescribable. It is hard for most of us to imagine how terrible it was for the inhabitants of that small island. Answer A, indescribable. No jasne, że tak. Dobrze. Dalej, środa. Your essay altogether is not too bad, but you'll have to work on the language more as you tend to be A, repetitional, B, repetitive in many paragraphs. Answer B, repetitive. Jasne. Dobra. Dalej, następne pytanie. Chyba kończymy już turę, ale tutaj się mało rzeczy zmienia. 16. This is a very pretty handbag, but you know it is made of A, imitating or imitation leather. B, imitation. Imitation leather. I tak rzeczywiście się mówi, tak?
Po polsku kiedyś się mówiło na to sky, ale nie wiem, czy jeszcze czy coś było ze skyu. Okej, dobrze, dobrze. No okej. Proszę bardzo, Leszno. The artist is, in the opinion of the critics, A. Arguably, B. Arguingly, the best and finest concert pianist in Europe. A, arguably. No luzik, oczywiście, że tak. Okej, dobra. Pięknie, dalej. Września. Proszę bardzo. What you're saying is A. Demonstrably, B. Demonstratingly false. You should have checked your data before opening your mouth. Answer A, demonstrate. Demonstration, okej, zobaczmy. No jasne, że tak, okej. Chociaż to są trudne przysłówki, kurczę, naprawdę. To jest duży challenge. Okej, dobrze. Proszę bardzo. Yeah, this is a lovely place. No industry, no loud restaurants or nightclubs. Yes, I do want to move to this residing or be residential district. Answer B, residential. Tak jest. Pięknie, okej. Proszę bardzo, jedziemy. During the storm on the sea, we needed to A. Stabilize, B. Unstable our yacht because the waves were very high and there was strong wind as well. Answer A, stabilize. Tak oczywiste? Tak oczywiste. Proszę bardzo, okej. Dobrze, dalej. Środa. I sat on the plane in terrible A. miscomfort, B. discomfort for over the duration of the flight to Moscow, as my neighbor was a rather large person and I had very little space left for myself. B, discomfort. Terrible miscomfort. Tu jest chyba nasz błąd. Mhm. Słuchajcie, to jest nasz błąd, przeoczyliśmy. Oczywiście wasza odpowiedź B, discomfort, jest prawidłowa, natomiast tutaj w jakiś sposób pojawiła nam się odpowiedź A, która oczywiście jest Nieprawidłowa. Nieprawidłowo. Innymi słowy, macie rację i punkt na waszym koncie. Jak to się stało, moi drodzy? Musimy przerwać, przedyskutować, pokłócić Tak. się. Wrócimy do was za 5 minut. No, zdarza się po prostu. A więc zaliczamy. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Okej, dobra. No dobra. Co teraz? No właśnie, tyle pogadaliśmy i teraz kto zada pytanie? Jak myślicie? Ty. Ja! Okej. Proszę bardzo. Okej, słuchajcie, przechodzimy do przyimków. Skończyło nam się słowotwórstwo, już nie jesteśmy twórczy w słowie, a więc tylko przyimki teraz. Uwaga, jedziemy. I already got used to the fact that these days most people on buses and trams just fiddle A, in or B, with their phones. Be with. Fiddle with, mówicie. Tak jest. Fiddle with, dobrze. Okej, następne pytanko. Okej, uwaga. Proszę bardzo. The police urged those facing hard economic times to get help rather than to resort A. to, B. in violence. A, to. Resort to? No jasne. Dobrze. Okej. Proszę bardzo. Września. After Joanna lost the part in the new play, she would sit and fret A. over, B. at her situation. Answer A, over. Zobaczmy. Over. Dobrze. Okej, uwaga. Idziemy dalej. Boom. Could you elaborate on or at your government policy as regards environmental protection and human rights? Answer A, on.
No jasne. Dobrze. Okej, następne pytanko. Leszew, proszę bardzo. In Turkey, thousands of people have moved to black market barter, A4, be on, goods and services to make ends meet. A4. Tak jest. A4, barter 4. Dobra. Proszę bardzo, środa. By accessing and using the services, you acknowledge and agree to abide over, be by these terms of use. Answer B, by. Abide by. Yes. Law-abiding citizens. You are. Thank you. Okej. Dobra, to teraz 16. Coś takiego. Joanna tried to ingratiate herself on or with the teacher by giving him a lot of presents. With, mówicie? Odpowiedź B, with. Tak jest. Dobrze. Jedziemy dalej. The economy of Brazil is emerging A over, B from recession, but its recovery remains weak and will be gradual. B from. From recession. Recovery. Okej, bardzo dobrze. Krzyśnia? I don't stop in the street and gape on, be at passers-by, because they might consider it insulting. Answer Be at. be at. No jasne. Gape at. Okej, dobra. No w domyśl. Tuberculosis infection will often result from or in significant deformity of the spine. Answer B, in. Okej. Tak jest. Tak jest. Dobrze. Następne pytanie. Proszę bardzo. They live in a tiny New York apartment, cluttered with or by her mother's terrible watercolors. Answer A, with. Tak jest. Oczywiście. Cluttered with. Okej, dobrze. Teraz coś takiego. The defense lawyers claimed that the prisoners had been subjected A to, be at, cruel and degrading treatment. Answer A, two. No jasne. Dobrze, dobrze, dobrze. Uwaga. 16. Takie coś. If you have missed the tutorial, you must contact your tutor to account A for or B by your absence. A4. Account for? Account for. You were all well accounted for. Dobra. Leszno, proszę. Almost half the country disapproves A at, B of the president, making it hard for him to find new supporters. B of. B of. B of, tak? To B. Dobra. No tak. No tak, no tak, no tak. Co ja się zastanawiam w ogóle. Okej, ale jesteście niezłomni, niezłomni. Tak, naprawdę wow. Okej, będziemy musieli trudniejsze testy tworzyć. Dobra, pytanie dla was. Failure to comply A in, B with any of those provisions will render building workers liable to imprisonment. Answer A, in. Comply in. Dobrze, zobaczmy. Oj, nie moi drodzy. Mówi się comply with, tak? Comply with. A więc tutaj się potykamy. Dobra, uwaga.
Proszę bardzo. Nowy domyśl, uwaga, i jest coś takiego. Coś takiego. Ja, tak? Okay. Professor Johnson writes comprehensively on new media arts and lectures, A, in, or B, on modern and contemporary arts. Answer B. On. Lectures on. Zobaczmy. Dobrze. Bardzo dobrze. Lectures on. Okay? A jest lecture in z kolei. Jest lecture on. To lecture on, to be a lecturer in. Super. Okay. Pleszew. Proszę bardzo. Supporters of the death penalty argue that it would deter criminals, A, from, B, of, carrying guns. Answer A, from. No jasne. Dobrze. Okej, uwaga. Czym dalej? Środa. Jedziemy. Anna helped her brother up while still roaring A on, B at the boys who didn't seem to notice the boat accident. B, at. Be at, roar at. Okej, dobra. Tutaj w tej turze ktoś chyba stracił szansę, z tego co pamiętam. Natomiast wszystkie drużyny są w grze i to jest dla nas najważniejsze. 16. Uwaga. It was the first novel set in Ivory Coast that I had read that didn't moan A, about, or B, on poverty and slums. A, about. Moan about. And you are correct. Dobrze. Okay. Dobrze. Proszę bardzo. If your product doesn't appeal, A, to, B, at a market, you may never recoup the cost of bringing your idea to life. A, two. Appeal to? Oczywiście. Okej, oczywiście, dobrze. Teraz jedziemy dalej. Września? Proszę. I was shocked to hear that a 19-year-old from Nottingham was charged with robbery and breach A, in, B, of, peace. Czas. Answer B. On. Breach of peace. Tak się mówi, taka jest właściwa fraza, rzeczywiście. Dobra, okej, no to zobaczmy dalej. Nowy domyśl, uwaga. This amazing young Chinese pianist brings interpretive insight as well as technical mastery of or on his instrument. Answer A, of. Mastery of. Oczywiście, że tak. Dobra. Proszę bardzo, Pleszew. Sri Lanka had lost confidence in or at its ability to compete, so it opted for protectionist foreign policies. Answer A, in. No tak, dobrze. No kurczę, będziemy siedzieć do wieczora dzisiaj, myślę. Ale no dobrze, no. Cieszymy się, że wszyscy są tak świetnie przygotowani. Dobra, proszę bardzo. Jonathan recently went through a period in which he developed a craving, A, at, B, for sweet fruit, such as blueberries or sweet cherries. Answer B, for. Craving for. Tak jest, dobrze. Okej, dobra. I no dobra, to wracamy do Krzesin. Sunday protest, attended by about 500 people, was a prelude, A, to, or B, for a day of global action. Odpowiedź A, to. A, and it's prelude to.
Prelude to it is. Okej. Dobra. Leszno, proszę bardzo. Jane didn't have Anne's sense of humor, but she did have a flair in or for drama, music, and the arts. B4. Flair for. I tak się mówi, faktycznie. Okej, dobra. Proszę bardzo. He says he takes no pleasure of being in offending colleagues, but is convinced they are out of touch. Answer B. In, answer B, in. Okej. Tak jest. Okej. Nowy tomyśl, uwaga. Takie coś. Therapeutic use of intermittent fasting for people suffering from obesity is an alternative on or for a gastric surgery. Answer B4. Alternative for? Oczywiście, że tak. Dobra. Teraz takie coś. Sanitizing hands and surfaces and avoidance at or of cross-contamination are very good practices in food safety. Answer B, of. Tak jest. Okej, dobra. Jedziemy dalej. Środa. Proszę. Two American Airways pilots reported a close encounter, A at, B with, a UFO in the skies over Alaska. Answer B, with. Encounter with. Tak się mówi. Widzieliście ten film? Encountered, third encounter. Już nawet ja nie pamiętam takich Close starych. Encounters of the Third. Dziękujemy Kind. bardzo, dziękujemy. Wypadło mi z głowy. Ale ktoś kiwa głową, czyli oglądali taki stary film. No świetnie, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Okej. Dobra, jedziemy. Teraz chyba ja, nie? Znowu ja? Czemu ja zadaję pytanie? Thomas Williams is an international recognized academic authority A on or in 17th century European painting. BN. In mówicie, tak? BN. Zobaczmy. Niestety, mówi się authority on, tak? Autorytetem on. No, Duże emocje. I knew it. Sorry, ale źle. Dobra. No zdarza się, no. Następne pytanie dla Leszna, proszę. The panel discussion will give agents a deeper insight on or into luxury cruises and expedition cruises. B into. Inside into. Inside into. Bardzo dobrze. Okej, dobra. Teraz września. Uwaga. Boom. Several international journalists were killed, as were dozens of civilians who'd sought refuge A from, B at, the fighting in Gaza. Answer A. From. No jasne. Bardzo ładnie. Okej, a teraz takie pytanie. Dali's obsession with or at his wife Gala infused his work with new energy and changed his style. Answer A, with. Obsession with? No pewnie, że tak. Dobra, dobra. Teraz pytanko, następne. Dla Pleszewa, szybciutko. Behind the front, cooler air will provide a brief relief of or from heat, though hot weather will return very soon. Answer B, from. Jasne. Proszę bardzo. Dobra. I teraz następne pytanko. Dobra. Uwaga. Texas is considered a ban A
of, be on alcohol and tobacco advertising in most public places and on transport. Answer B, on. Ban on? Ban on. Bardzo dobrze. Okej, no to ja i 16. The second excerpt of or from Florence of Arabia will appear in December issue of the Telegraph. B, from. Excerpt from. It is. Bardzo ładnie. Dobra. Leszno, uwaga. The presidential candidate has enjoyed a huge surge at or in the polls in the wake of last month's convention. Oh, wait, BN? BN. Tak, bardzo dobrze. In the polls. Okej. At the polls znaczyłoby już w lokalu wyborczym, tak? In the polls znaczy w sondażach. Dobra, jedziemy. Pleading guilty or not guilty in manslaughter cases has little or no bearing A on, B at, the length of the sentence handed down in court. Answer A. On. Tak jest. No dobrze, w takim razie nowy domyśl. Yeah. Even when there is no direct reference, A to or at the epics, the audience sees the films in these terms. Answer A, to. Reference to? No pewnie. Okej, dobrze. Proszę bardzo. Most men don't have the traditional preconception about or on gender roles anymore, which makes life easier for women. Answer A, about. Preconception about. Bardzo ładnie. Dobrze. Proszę bardzo. Michael showed an early aptitude at before music and began playing the violin in his school orchestra in his teens. Answer B, for. Aptitude for. Jasne. Dobrze. Dobra, uwaga, teraz coś takiego. India gained independence of or from the British Empire in the 1950s, but the hard-won celebration was short-lived. Odpowiedź B, from. Independence from. Zobaczmy. Tak jest. Nie wiem, skąd się wzięło to 1950s. It was almost there, okay? 1947. Ja już tak mam. Historyk jestem. Okej, dobra. Pytanie zaliczone. Jedziemy dalej. Proszę bardzo. Leszno, uwaga. The purpose of this position is to ensure compliance with or in city building codes for commercial properties. A, with. Compliance with. Tak jest. Dobrze. Proszę bardzo. Because Jennifer has a mistrust at before doctors, she's reluctant to seek help for her medical concerns. Answer B, for. Tak jest. Bardzo dobrze. No dobra. Dobra, jedziemy. Okay. Everyone in the company agreed on or with a date for the next meeting and annual reports. Agree on. Nie wiem. I agree.
Answer A, on. Tak jest. Bardzo ładnie. Proszę bardzo. I do Pleszewa. Some of these plants are more susceptible to be in frost damage than others, so be careful and don't keep them on the balcony for too long. Answer A, 2. Jasne. Okej, dobrze. No to środa. People fled AN before fear of their lives as mud began to pour down the mountainside after the torrential rain. Answer A, in. Yep, there you go. Okej. No dobra, That's right. teraz uwaga. Myself. That is, there are no photographs of my great-grandmother, so we can only guess at or about what she looked like. Be about. Be about, zobaczmy. Niestety, to jest guess at. Oh, Jesus. Guess at. Oczywiście samo guess załatwiałoby wszystko, ale nam nie o to chodziło. Okej. Dobra, jedziemy dalej. Leszno. Żegnamy się z Krzesinami. Bardzo. Oczywiście, my się żegnamy z Czesinami. Na razie. Na razie oczywiście, ale pamiętajcie, jesteśmy cały czas Dziękujemy. z nami. Jesteśmy cały czas z nami. Okej, na pewno nie jedno nam jeszcze pokażecie w tych rozrywkach, a w tym momencie czytamy pytanie już dla następnej drużyny. Both communities in Cyprus must agree with or to the plan and see to its implementation. Co tutaj zrobimy? B, 2. Tak jest. Tak jest. Okej, dobra, uwaga, jedziemy dalej. No to tak, w ten sposób. On or at the face of the results, the examination was far too difficult. Answer B, at. Mówi się on the face of the results. On the face of the results. Niestety. W tym przypadku jest on. No dobra. Następne pytanko. Żegnamy się. Już tak od razu. Żegnamy Myślałem, że się z powtórzę. wrześnią. Ale dobra, Gratulacje. Słuchajcie, Na razie. fantastycznie. Na razie. Pozdrawiamy. W grudniu już się zobaczymy. Nadrobicie. Okay. You'll kick some. W grudniu. Dobra. A teraz nowym pomyślu. Proszę bardzo. The game facilities will cater about or for sports such as table tennis, volleyball, pool, and badminton. Answer B, 4. Dobra. To No teraz jasne. ty, Tomek. Tak, wiem, teraz już się nauczyłem. Po tylu w takim czasie. Jadę, uwaga, w Pleszewie coś takiego. Janet was indignant with or on me for making such stupid and offensive suggestions. B, on. Zobaczmy. Nie, indignant with. Oburzony czymś tam być, prawda? Tak, prawie jak po polsku. Tu niestety nie zaliczamy. To teraz ja? Okej. Pani Zuzia. Mogę ja? Tak, teraz? Taki myk? Dobrze. Myk. Taki myk. No dobra, proszę bardzo. Proszę. Jonathan said that he was going to lose weight and embark at or on a career in journalism. Answer B, on. Embark on. Bardzo dobrze. Okej.
O, koniec, nie wiem kto wygrywa, ale dzwonek oznacza, że rozchodzimy się. Musimy niestety kończyć. Dobra, nie. Zostajemy. Zostajemy mimo dzwonka, bo dzwonek jest dla nauczyciela, tak mówili, Tak. prawda? Jeszcze chyba Tak. cały czas mówią. No dobra, czyli dla nas był ten dzwonek. Proszę bardzo, kto teraz zadaje? No ja. Bo się rozgadaliśmy. Jak... Tak. Okej. Proszę. Henry was indignant at the way he had been treated when he made a complaint about a faulty wardrobe to the manufacturer. It can't be on the way. Okay. Be at. I tutaj uwaga, jest dobrze. Okej, dobra. Uwaga, następnie mamy takie coś. Our university prides itself at or on its open and honest relationship between staff and students. Nie on chyba. Answer be on. Prides on. Też tak można powiedzieć. Dobrze, okej. Alright, dobra, jedziemy dalej. Pleszew. Smokers are notorious of or for their ability to deceive themselves about the extent of their problem. Answer B, 4. Zobaczmy. Tak jest. Okej, dobra. Środa. Proszę. The boy had grown strong and handsome, his blue eyes and fair hair so reminiscent of his mother. Answer A, of. Tak jest. Okej, dobrze. Teraz wracamy do Leszna. Proszę bardzo. Our company accountant explained that he would receive the tax credit irrespective of or from our annual income level. I'd say A of. Oczywiście, że tak. Dobrze. Okej, jedziemy. Proszę bardzo. Many senior patients are exempt from or off dental charges, so they do not have to pay anything for their treatment. Answer A, from. Exempted from. Tak jest. Bardzo dobrze. Pytanko, Pleszew. If you own a business, you can be liable A4 be about damages or injuries to another person or property. Answer A, 4. Liable for. Bardzo dobrze. Okej, no dobra. Teraz zadanko takie. Since he was behind the polls, the unpopular politician was diffident about or diffident at his chance of winning the election. Answer A, about. Diffident about. Zobaczmy. Macie rację. Okej, dobrze. I teraz kolejne pytanie. Doleszna. Natalie seems absolutely impervious to or about criticism of almost any kind except of her unusual hairstyle. A2. Impervious to. No, świetnie. Okej, dobra. Pach. Jonathan was so engrossed in his work that he frequently stayed up until the small hours. Answer B, N. Tak jest. Okej. Dobra. Risk is inherent
in or at every business venture, but it is inevitably higher when you are missing the deadlines? Answer A, in. And in? Tak jest. Okej, dobrze. Proszę bardzo. The fumes generated during welding is detrimental in or to human health because of highly dangerous nanoparticles. Answer B, 2. Detrimental to. Dobrze. Okej, dobra. Proszę. Many of the kids from our school were very apprehensive at, B of their first visit to the opera. B of. Tak jest. Dobrze. Okej, to nowy tomyśl w takim razie, coś takiego. You did a truly great job of this chaos. We are very pleased and appreciative at or of all the hard work you put into decluttering this office. Answer B of. Appreciative of? No jasne, że tak. Okej, dobra, proszę bardzo. From start to finish, their staff has been fantastic and diligent in or on their help with my difficult case. No tak. Answer A, in. Zobaczmy. Tak jest. Diligent in. Proszę bardzo. Środa. Fatima wears a distinctive black abaya dress and is strictly observant in, B of religious laws. B of. No jasne. Dobrze. Proszę bardzo. Leszno. Takie coś. How can he tell whether a number is divisible to or by another number without actually doing the division? B by. Of course. Dobrze. Proszę bardzo. Uwaga. Jedziemy. For dessert, you might as well go all the way and indulge at or in this delicious looking chocolate mousse. Answer B in. No właśnie. Okej, nie dajecie się łatwo. Proszę bardzo. The woman was acquitted from, B of perjury, which could have landed her mother of three, which could have landed the mother of three 15 years in prison. A from. Dobra, zobaczmy. Nie, acquitted of się mówi. Of, tak? Niestety tutaj tego nie uznajemy. Okej, dobra. No to proszę dalej. Teraz ja chyba. Throughout his academic career, Professor Jones was extremely reticent about or B at his personal affairs and disliked publicity with all his heart. Answer A, about. Reticent about. Spójrzmy. Macie absolutną rację. Dobra. Proszę bardzo. The country, dobra. the country has been in a state of anarchy since the unconclusive election. Is the sentence true or false? In other words, is there a mistake here which makes it false, or is this the sentence is perfectly correct which makes it true? Okay? All right. Time starts now. It should be. Yeah, so the sentence is false. False. Do I have to tell you why? Or Myślę, że nie. Ale macie rację. Oczywiście. Powinno być inconclusive i pewnie o to wam chodziło, co? Prawda? Kiwają głowami. Kiwają? O, to dobrze, bo ja nie widzę z tej odległości. Dobrze, okej. Zapomniałem powiedzieć, że zaczynają się już pytania finałowe, a więc zbliżamy się do końca.
Kurczę, może nam znowu nie starczyć pytań, mówię do reżysera tutaj, który uważam, że to nigdy nie nastąpi, ale no, you never know. Dobra, tego typu pytanie dla kolejnej osoby, dla kolejnej drużyny. Uwaga, dla, przepraszam, nowego Tomyśla. Proszę bardzo. The new government may have to take steps to enforce compliance with the new legal measures. True or false? The sentence is false. Okej, zobaczmy. Tak jest, bo tu powinno być enforce, a nie enforce, tak? Dobra. Okej, dobra, następne pytanie. Ty. Mówię ja. A takie zdanie. Mr. Jones has been charged with unorderly conduct and resisting arrest. This sentence is false. This sentence is False. false, tak? Słyszeliśmy? Dobra. Tak jest. I tu macie rację. Dobra, następnie mamy coś takiego. Proszę bardzo. Since Mark didn't win the competition, he is now trying to belittle the contest as an unimportant event. The sentence is true. The sentence is true. Tak usłyszałem. Potwierdzacie? I macie rację, tutaj nie ma błędu. Dobrze. Okej, uwaga. Proszę bardzo. The candidate's professional career must show a clear progression and unquestionable achievements. True or false? You guys see anything wrong with it? I think it's okay. The sentence is true. No i macie rację, tutaj nie ma żadnego błędu. Okej, dobra. Boom, jedziemy dalej. Nowy Tomyśl, uwaga. Historically, being in a state of war for such a long time has been disadvantageous to this country's development. True or false? The sentence is true. The sentence is true, you're saying. And you are right. Okay, good. Next. Our society decided to designate Alex as the spokesperson because John no longer wanted the job. The sentence is true. And you are right. Okay, next question is this. There we go. More accidents are believed to occur on straight roads because drivers become unattentive. True or false? The sentence is false. Zobaczmy. Inattentive się mówi. Oczywiście. Dobra, proszę bardzo. Teraz takie coś. Among other things, he alleged that MI6 had tried to unstabilize the government. This sentence is false. Sure, it's destabilized. And you knew it. Okej, dobra. No dobra. Nowy Tomyśl, proszę bardzo. The next 30 years will be crucial in combating climate change and avoiding irreversible damage. It's true. Zobaczmy. Tak jest. Tutaj nie ma błędu. No dobra. I jedziemy dalej. Proszę bardzo. There was an almost imperceptible pause as she took her breath to continue her moving speech. True or false? This is false. False, mówicie?
Tak jest. Imperceptible się mówi. Dobra. Okej. Jedziemy dalej. Janet's long 35-year association with the BBC in London sadly came to an unceremonious end. True or false? The sentence is true. Zobaczmy. Tak jest. Tutaj nie mam błędu. Dobrze. Proszę bardzo. To deactivate the system, just press down the accelerator pedal and it'll shut down. I think it's true. I don't see anything. The sentence is true. Dobra. I macie rację. Okej. No dobrze. Słuchajcie, coś tu się porobiło. Następne pytanie. Nic się nie porobiło. Mamy następne pytanie. Okej. Uwaga, nowy tomyśl. Proszę bardzo. We hope that the newly elected council will institutionalize an already cooperative relationship. True or false? True. Nie widzę niczego. The sentence is true. Tak jest. Dobra. Następne pytanko. Proszę bardzo. O, to ja. The scope of foreign policy expanded to embrace areas previously considered unimportant. The sentence is true. You're right. Dobrze. Okej. No dobra. Aha, mam pokazać zadanie najpierw. Dobra, ja już chciałabym. się... John has noticed that ebooks are very much at demand nowadays. The sentence is false. Tak, powinno być On tu. demand. On demand. On demand. Dobrze. Okej. No dobra, no to dalej. Coś takiego. John spoke on behalf of his colleagues. True or false? The sentence is false. No jasne, że tak. Chodzi o on behalf. Dobra. Okej, no to coś dla was w takim razie. In our company, we are in good terms with all our employees. Dobrze, jest. Źle przeciętno. Nie, dobrze. Co sądzimy? True. Zobaczmy. No niestety, mówi się on good terms, to be with someone on good terms. A więc tutaj się potykacie, moi drodzy. Okej. No dobra. Pleszew, uwaga. We run out of luck, as the tickets for the concert had been sold out before we had a chance to buy them. This is true. Tak jest. Okej, dobrze. I jedziemy dalej. Uwaga. Anne was on high spirits because she passed the exams very well. True or false? The sentence is false. Zobaczmy. Tak, in high spirits. Okej, dobrze. Okej, następne pytanko. Ja chyba. Ty. For the time being, we'll have to make do without the car. True or false? I think true. Let's see. The sentence is true. Tak, tak, mimo że wydaje się błędne. Absolutnie. Dobrze. Proszę bardzo. The company is advertising over a new manager. True, false. Sure. False. Sentence is false. No jasne. Advertise for. Dobrze. Okej. Mamy następne pytanie. Proszę bardzo.
John always bets for the same horse when he goes to the races. True or false? This is true. Nie. To jest false. Bets on, tak? On, nie for. Tu źle. Okej. No Żegnamy dobra. się. O, żegnałem się z Pluszewem, ale po prostu... Gratulujemy. That was Jesteście a duel. świetni. Super, naprawdę. Okej. Wszyscy są w ogóle świetni. Niesamowite. Niesamowite, Zespoły. nie? Dobra. Teraz ja czytam znowu? Tak. Tak. We are related in marriage. She is my wife's sister. The sentence is false. The sentence is false. False. It is. By marriage. Okej, jasne. Dobrze. Proszę bardzo. You should be ashamed for yourself for treating Anne like that. True or false? False. Bo mówi się ashamed of, prawda? Tak jest. Dobra. Następne pytanie. The new skiing resort lies 1,500 meters over sea level. True, false? False. Bo mówi się above sea level. Tak jest. Dobrze. Środa. If Mark works as slow as he does now, we, as a team, will never find a solution to the problem with the project. The sentence is false. The sentence is false. False. Okay. No jasne, bo jest two. Solution two. Okej, dobra. Proszę bardzo. Anne drove through the city center at a speed of 100 kilometers per hour. Yeah, I think. Okay, the sentence is true. Jasne. It is. Że tak. Dobrze. Jedziemy dalej. Is it the end? Coś mi się nie pokazuje zdanie. Jest I to koniec. jest koniec. Ach, czemu to jest pokazane? Słuchajcie, wyczerpaliście naszą pulę pytań. Wykrakaliśmy to, bo nie Niesamowite. spodziewaliśmy się takiego poziomu. I tutaj gratulacje dla wszystkich drużyn. Okay? Pytanie techniczne, w jaki sposób teraz rozwiążemy klasyfikację, czy jakby... Ale to chyba jest pytanie do reżyserów, twórców, producentów, wydawców i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie my jako prowadzący musimy wam powiedzieć, naprawdę jesteśmy Gratulacje. Olbrzymie gratulacje. olbrzymim wrażeniem przede wszystkim. Nawet tak? może nie to, że nie spodziewaliśmy się może też takiego poziomu, jak po prostu chyba nie ma wyższego poziomu za bardzo od tego, co dzisiaj zaprezentowaliście, bo to są i zdania były niełatwe, powiedziałabym, sporo słownictwa takiego, Słowotwórstwa. Słowotwórstwa, tak, ale też słownictwa, które było definitywnie z poziomu C1. No i te prepositions, znaczy word building. Problem jest taki, jak już pan doktor Skirecki mówił, że myśmy bardzo skrupulatnie sprawdzali wszystkie wyrazy do word building, ponieważ w tej chwili jest wiele takich opcji, które są już acceptable. Tak? Czyli czasami być może dla państwa to brzmiało jakoś śmiesznie czy coś, że tam był taki dystraktor, ale on nie mógł być ani głupi, ale musiał być niepoprawny, tak? A jak widzieliśmy, że jest poprawny w jakimś kontekście, to już państwu po prostu tego nie dawaliśmy. Oczywiście. No a prepositions były trudne, bo to były w różnych kategoriach i no po prostu gratulujemy dobrej znajomości, bardzo dobrej znajomości języka. No i przede wszystkim chyba super przygotowania drużyn, bo Tak, to tak. też się liczy. Zawsze jest tak, że te drużyny po prostu siedzą nad wszystkim i tak dalej. Dobrze. No to chyba wszystko. Ja chciałem tutaj, korzystając z okazji, od razu zaprosić na kolejny konkurs, czyli połowa grudnia, a konkurs będzie o czymś zupełnie innym, mianowicie o historii i współczesności Londynu. A punktacja wygląda następująco. Rozumiem, że państwo teraz ją widzą.
Chyba jeszcze Czyli nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Momencik. Jeszcze punktacja się tworzy się punktacja. Ponieważ wyczerpaliście nasze pytania, że tak powiem, w pewnym momencie, kiedy część szkół odpadła, więc chcemy każdego z Was potraktować fair. Stąd trochę... Tak, punktacja wygląda tak, proszę Państwa, no, Okej. jakby to Jedziemy. sytuacja nadzwyczajna, że wyczerpaliśmy te pytania, no ale mamy w tej sytuacji tak to wygląda, że mamy dwie szkoły, które mają de facto po 32 punkty plus 3 szanse są dodane. Tutaj w przypadku Środy Wielkopolskiej nie możemy tutaj, bo nie mogliśmy zadać tego pytania de facto, czyli musimy uznać, że no, ma tyle samo punktów, co Leszno, tak? Czyli będziemy mieli ex aequo pierwsze miejsce Leszno i Środa Wielkopolska, natomiast drugiego miejsca nie mamy w tym momencie, czyli trzecie miejsce będzie Nowy Tomyśl. Tak to będzie wyglądało ostatecznie. I później już pozostałe szkoły, w zależności od tego, jak odpadały. Czyli pewno czwarte miejsce będzie Pleszew, później będziemy mieli ex aequo chyba Wrześnie i 16 LO, tak, bo one mają po 16 punktów. No i później jest jeszcze Gniezno i Swarzyc. Okej, to jeszcze raz bardzo dziękujemy za fantastyczne spotkanie. No i do zobaczenia za miesiąc. Bye.